Polskie firmy mogą włączyć się w budowę elektrowni jądrowej, ale do jakiego stopnia? Czy mały atom zmieści się w miejsce węgla? W jaki sposób energetyka będzie się bronić po incydencie z dronami Rosji? Jest 13 września 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest cotygodniowy przegląd informacji z komentarzem Energy Week. Zapraszam. Na początek pragnę zaprezentować Państwu Energetyczny Kompas. To aplikacja polskich sieci elektroenergetycznych, dzięki której każdy może sprawdzić, kiedy najlepiej oszczędzać energię, a kiedy zaplanować jej największe zużycie, zgodnie z warunkami rynkowymi. Każdego dnia w apce można znaleźć swoistą prognozę pogody w sektorze elektroenergetycznym. Zachęcam do jej pobrania i wypróbowania, a PSE dziękuję za wsparcie podcastu Energy Drink. Mały atom w miejsce węgla. Polska Grupa Energetyczna rozważa posadowienie małego reaktora jądrowego w Turowie. Podtrzymujemy zainteresowanie tym, aby 50% akcji PGE PAK w PGE Energia Jądrowa przejąć. Mamy dobre pomysły na to, jak wykorzystać tę spółkę, która ma decyzję lokalizacyjną w sprawie Konina i doświadczoną kadrę, która nie jest czymś powszechnym w Polsce, powiedział wiceprezes PGE Maciej Górski na konferencji wynikowej. To znaczy, że PGE chce inwestować w energetykę jądrową, w spółkę jądrową PGE Energia Jądrowa i chce przejąć nad nią pełną kontrolę. Ta spółka jest w przedmiocie naszego zainteresowania. Chcielibyśmy być obecni przy badaniach potencjalnej lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej, ale także lokalizacji modułowych reaktorów jądrowych, zadeklarował Maciej Górski, wiceprezes PGE. Czyli atomowe Eldorado nie przeminęło z wiatrem, PGE nie rozmawia już z Koreańczykami, którzy wycofali się z Konina, ale generalnie chce dalej budować atom, nie wiadomo z kim. W Bełchatowie skończyliśmy pierwszy etap badań wykluczających, jeśli chodzi o sejsmikę. Możemy przejść do kolejnej fazy, powiedział Górski. Jesteśmy też w przededniu uruchomienia analogicznych badań w Turowie w kontekście posadowienia tam SMR, tłumaczył przedstawiciel PGE, czyli to znaczy, że w kolejnej lokalizacji węglowej mogłyby znaleźć się jakieś reaktory i to reaktory małe. To w jakiej technologii, kiedy i z kim nie zależy już od nas, podsumował przedstawiciel PGE. To ważne, ponieważ w rządowej strategii nie ma SMR-ów, są tam dwie lokalizacje preferowane drugiej elektrowni jądrowej. Pierwsza to Konin, druga to Bełchatów. Obydwie są pod kontrolą PGE obecnie, więc ta firma będzie rozdawać karty w sprawie tych lokalizacji, ale nie wiadomo w jakiej formule, bo pierwotnie to polskie elektrownie jądrowe miały być operatorem każdej elektrowni jądrowej w naszym kraju. Po cudownym rozmnożeniu reaktorów sprzed kilku lat, kiedy były obiecane reaktory w każdej gminie, ta koncepcja wydawała się ulec zmianie. Wydawało się, że będą różni operatorowie różnych reaktorów w różnych technologiach. I teraz, kiedy przychodzi takie otrzeźwienie, zderzenie z rzeczywistością, czy też spadek ambicji, jak powiedzieliby krytycy, słyszymy o tym, że PGE przygotuje lokalizację i przekaże je spółce, która będzie się tym zajmować. I tutaj Ministerstwo Energii rozważa różne scenariusze, czyli na przykład spółka, operator Polskie Elektrownie Jądrowe, na przykład jakieś joint venture, albo SPV, czyli spółka specjalnego przeznaczenia, która będzie to robić osobno od polskich elektrowni jądrowych. Nie ma rozstrzygnięcia w tej sprawie, natomiast Polska Grupa Energetyczna ma 50% akcji PGE Energia Jądrowa. Jest to spółka, która służyła badaniu lokalizacji pod elektrownię jądrową w Koninie we współpracy z ZE-PAK-iem Zygmunta Solorza. Rozmowy z partnerem koreańskim zakończyły się niepowodzeniem. Koreańczycy zadeklarowali, że wycofują się z Polski, ale PGE dalej chce badać. I to jest ciekawe, bo także w ostatnim czasie szef Taurona, Grzegorz Lot, mówił na Kongresie Energetyki Jądrowej w Warszawie, że jego firma rozważa 1 albo 2 małe reaktory. To znaczy, że jest coraz większe zainteresowanie SMR-ami, które zapełniałyby lukę po energetyce węglowej. Oczywiście wszystko to pod warunkiem wejścia tej technologii na rynek, bo na razie jej tam nie ma. Zobaczymy, jak będzie. A co Państwo na to? Reaktor w każdej gminie? Czy żadnych marzeń, panowie? Zapraszam do dyskusji i przechodzę do następnego tematu. Polskie firmy będą walczyć o kontrakty jądrowe.
Dyskusja o polskiej elektrowni jądrowej uwzględnia coraz silniej wątek udziału kapitału krajowego, czyli po staropolsku local content. Są firmy polskie, które już angażują się w projekty jądrowe na świecie, a lista jest coraz dłuższa. Rozmawiałem o tym z Tomaszem Stępniem, czyli byłym prezesem Polskich Elektrowni Jądrowych, a obecnie szefem organizacji PZPB Atom, która ma działać na rzecz maksymalizacji udziału kapitału krajowego w budowie elektrowni jądrowej w Polsce. Posłuchajmy, co ekspert ma do powiedzenia na ten temat. Po co powstało PZPB Atom i czym się będzie zajmować? PZPB Atom zrzesza firmy wykonawcze, ale też dostawców. To są firmy, których celem i też celem stowarzyszenia jest wzięcie udziału w budowie elektrowni jądrowej w Choczewie oraz w ogóle zbudowaniu swojej wartości, kompetencji i strategii w oparciu o rozwój energetyki jądrowej cywilnej, który w Polsce następuje. Celem stowarzyszenia jest przedstawić rekomendacje do inwestora, do administracji rządowej, rekomendacje mające na celu wdrożenie pewnych rozwiązań, pewnych mechanizmów, które w sposób maksymalny spowodowałyby, że ten potencjał wykonawczy budowlany Polski byłby wykorzystany w budowie tej elektrowni. Z czego bierze się ten potencjał? Bo to nie jest takie oczywiste, że Polacy faktycznie mogą brać udział w takich przedsięwzięciach jak budowa elektrowni jądrowej. Elektrownia jądrowa, podobnie jak inne inwestycje, ona rozkładając się na czynniki pierwsze, zawiera ten komponent jądrowy, sam reaktor i systemy bezpieczeństwa. I tu rzeczywiście systemy jakości i systemy organizacyjne, które są wymagane, aby wziąć w tym udział, wymagają dużo większego i lepszego przygotowania organizacyjnego, technicznego od wykonawców. Ale znakomita większość tej inwestycji to jest część konwencjonalna, część i komponenty inwestycji, które w Polsce na co dzień firmy wykonawcze wykonują. Czy to dla samorządów, czy to dla jednostek właśnie publicznych, inwestorów, spółek, czy sektora prywatnego. A więc to nie jest tak, że tego potencjału nie ma. Wartość rynku budowlanego w Polsce, to słyszeliśmy dzisiaj na konferencji, to jest ponad 300 miliardów. Te kompetencje są. Problem polega na tym, żeby tak ułożyć system zarządzania tą budową i wymogi i regulacje i odpowiednio wcześniej, aby te firmy mogły się przygotować i z sukcesem wziąć udział, a to nie jest pewne. Pan prezes ma doświadczenie najpierw przy megaprojekcie gazociągu Baltic Pipe, potem na początku projektu Polskiej Elektrowni Jądrowej. Jakie główne wnioski na temat roli inwestora w takich przedsięwzięciach płyną z tych projektów? Rola inwestora zarówno na etapie przygotowawczym, jak i realizacyjnym jest kluczowa. Ja bym powiedział, że jest najważniejsza. To sposób patrzenia na projekt, sposób identyfikowania problemów i interesu inwestora wpływa na kulturę samej realizacji pracy i problemy, które się na niej pojawiają. W Polsce te inwestycje, no owszem, mieliśmy sukcesy, ale jest cała masa inwestycji, które kończyły się z problemami, kończyły się przekroczeniem budżetu, przekroczeniem czasu, kończyły się w sądach. Mamy wiedzę i doświadczenie, aby te lekcje, które należałoby odrobić, żeby rozwiązania dobre zaimplementować na elektrowni jądrowej, bo tam te błędy będą dużo droższe. I inwestor jest otwarty na te rozmowy i to jest bardzo dobry prognostyk dla nas, dla branży na przyszłość. Natomiast tu potrzeba jeszcze zrozumienia tej otwartości i takich rozwiązań, głównie w kontrakcie tym wykonawczym, który teraz jest ogłoszony, że będzie negocjowany z konsorcjum amerykańskim, sposób, jaki ustrukturyzuje się tam tą budowę, w sposób, w jaki się tam będzie premiować pewne zachowania, a karać inne. To jest bardzo ważne na takich projektach i ten etap, w którym teraz jesteśmy, w mojej ocenie jest kluczowy dla przyszłych właśnie sukcesów na tej budowie. Kiedy będziemy wiedzieć, czy idzie nam dobrze, czy nieźle, czy źle w tym obszarze właśnie na etapie negocjacji projektu? No ja myślę, że to każdy dzień już przynosi jakieś informacje. Bardzo dobrym tutaj też prognostykiem jest, że
Ministerstwo Energii jest otwarte i zaprosiło nas do rozmów, do prac nad pewnymi zagadnieniami mającymi wspierać udział podmiotów krajowych w tej budowie. Inwestor nas zaprasza do tego i również podjęliśmy rozmowy i rozpoczęliśmy rozmowy z konsorcjum amerykańskim wstępne, aby zaplanować sobie taką agendę na przyszłość, żeby przedstawić swoje obawy, usłyszeć obawy inwestora, ministerstwa i konsorcjum, żeby wspólnie się zastanowić, czy te obawy mają uzasadnienie w rzeczywistości, a jeżeli mają, to co zrobić, aby ich nie było. My też chcemy przedstawić nasze obawy, nasze troski, nasze zmartwienia, które są związane z tą budową. Taki dialog na tym etapie to jest dobra jaskółka. Czy będziemy mieli pierwszy reaktor w 1935, w 1936 roku? To nie jest pytanie do mnie. Nie będę się wypowiadał na ten temat. W interesie każdego interesariusza tego projektu, w interesie każdego z nas, spółek wykonawczych, myślę, że inwestora, Amerykanów i tak dalej, jest, żeby ten projekt jak najszybciej rozpocząć, ale rozpocząć go w sposób taki, że mamy poczucie, że on jest dobrze przygotowany, że jest dobry projekt i jak najszybciej skończyć. Tylko wtedy wszyscy odnoszą jak największe korzyści, więc ja również należę do tych osób, które takiemu podejściu kibicują i będą takie podejście wspierać. Dziękuję bardzo. Dzięki. A zatem polskie firmy będą walczyć o kontrakty jądrowe i zobaczymy, ile się uda. Zobaczymy też, jaki będzie owoc negocjacji umowy na budowę pierwszej elektrowni jądrowej. W tejże umowie mogą znaleźć się jakieś zapisy o udziale polskiego kapitału. Trwają te negocjacje. Podpis ma być złożony gdzieś w 2026 roku. Czy udział firm krajowych to najważniejszy czynnik? Czy należy raczej skupić się na tym, by budować jak najszybciej? Zapraszam do dyskusji i czas na kolejny temat. A przy tej okazji pragnę pozdrowić moich patronów z Patronite, czyli Michała Czaję i Lecha Zabłockiego. Zapraszam do tej formy współpracy, bo w grę wchodzi wspólne nagranie odcinka, więc warto. Link jest na dole i czas na następny materiał. Jak bronić energetykę przed dronami wroga? Rozwiązania proponowane przez resort energii oraz operatora sieci elektroenergetycznej w ramach tzw. pakietu antyblackoutowej pomogą m.in. chronić energetykę przed dronami. Ministerstwo Energii oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne przedstawiły 8 września szczegółowe założenia tzw. pakietu antyblackoutowej. To zestaw inicjatyw zwiększających odporność systemu elektroenergetycznego na zakłócenia i umożliwiających bezpieczną transformację energetyczną. Natomiast wśród rozwiązań są sposoby na lepszą integrację źródeł odnawialnych, szybszy ich rozwój, ale ostatnie wydarzenia z wtargnięciem dronów Rosji na terytorium Polski podkreślają wagę innego zagadnienia, które także znajduje się w tym pakiecie. Nowe rozwiązania mają także zwiększyć bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe systemu elektroenergetycznego. Operatorzy tzw. infrastruktury krytycznej w energetyce mają uzyskać nowe uprawnienia pozwalające monitorować zagrożenia i reagować. W razie kryzysu będą szybciej budować nowe linie tymczasowe. Polski sektor energetyczny i paliwowy zameldował po incydencie z 10 września, że nie doszło do uszkodzeń. Posypały się komunikaty PSE, Gaz-Systemu, PERN-u, operatorów infrastruktury krytycznej w energetyce, którzy zapewniali, że nic złego się na szczęście nie stało. Co ciekawe, prezes PERN Daniel Świętochowski, który był już gościem podcastu Energy Drink, a rozmowę z nim można u nas obejrzeć, mówił w Polskiej Agencji Prasowej, że jego firma zainwestowała w rozwiązania antydronowe. I obyśmy nie musieli tego już nigdy sprawdzać w praktyce, ale cała energetyka, cały sektor paliwowy powinien jak najszybciej wdrażać takie rozwiązania. Źródła w sektorze bezpieczeństwa przekonują podcast Energy Drink, że już teraz urywają się telefony firm zapewniających rozwiązania antydronowe. Jednakże ochrona infrastruktury krytycznej wymaga szerokiego wachlarza działań. I tak podkreślam, nie jestem specjalistą do spraw bezpieczeństwa, ale z moich rozmów z ludźmi z tego sektora, ze specjalistami wynika, że rozwiązania zwalczające drony dzielą się na różne kategorie. Mamy na przykład do czynienia z zagłuszaniem sygnału. Ale tutaj należy podkreślić, że niektóre urządzenia dronowe są sterowane ze stale zmieniającej się częstotliwości i mogą unikać takiego środka zaradczego. Można też nawigować dronem z pomocą światłowodu, który ciągnie się za nim w locie lub w oparciu o zaprogramowany obraz do odnalezienia w terenie celu do zniszczenia, więc te formy zagłuszania nie są w 100% skuteczne.
Kolejne rozwiązanie to zatem impuls elektromagnetyczny, który pali elektronikę zainstalowaną w dronach. I tutaj jest rozwiązanie, środek zaradczy. Remedium są specjalne blaszki chroniące takie mechanizmy przed spaleniem, więc znowu nie ma 100% skuteczności. Następne rozwiązanie to drony kamikadze, które są wystrzeliwane w kierunku zagrożenia po to, żeby je strącić. Do tego dochodzi oczywiście obrona statyczna, czyli siatki, rusztowania i inne formy osłony infrastruktury krytycznej, które są znane chociażby z nagrań płonących baz paliw w Rosji. One także czasami chronią, czasami pomagają zmniejszyć zagrożenie. Ostatnią linią obrony jest tak zwana kinetyka, to znaczy działka i inne instalacje, które pozwalają zestrzelić zagrożenie. To także ludzie z odpowiednimi umiejętnościami oraz sprzętem, którzy będą na miejscu. Z tego względu należy się spodziewać, a wręcz oczekiwać rychłej militaryzacji obiektów strategicznych w energetyce. I coś czuję, że na jakiś czas nasze wycieczki dziennikarskie do kluczowych instalacji mogą zostać mocno ograniczone. Wracając natomiast do pakietu antyblackoutovego, należy stwierdzić, że resort energii chce wzmocnić kontrolę nad infrastrukturą krytyczną. Po pierwsze, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej ma wzmocnić nadzór nad rozwojem krajowego systemu elektroenergetycznego. Ma być lepszy plan i lepszy nadzór nad planem instalacji nowych mocy wytwórczych. Z kolei zasada złotej akcji ma sprawić, że operator zyska wpływ na operatorów sieci dystrybucyjnej, z którymi czasami się kłócił w przeszłości o to, czy włączać, czy wyłączać, jak rozwijać energetykę. Kolejna inicjatywa z pakietu antyblackoutovego dotyczy umocowania Narodowego Centrum Analiz Energetycznych. To ośrodek analityczny stworzony przez operatorów sieci elektroenergetycznych, gazowych i naftowych w celu tworzenia niezależnych analiz pracy systemu. Jego praca zostanie sfinansowana z taryfy, to znaczy mózg naszej energetyki zostanie dofinansowany i bardzo dobrze, bo outsourcing takich analiz to ryzyko ulegania wpływowi różnym narracjom, które mają służyć promocji określonych rozwiązań, a samo Narodowe Centrum Analiz Energetycznych to ważny twór. Cytowałem jego pracę wielokrotnie, na przykład o kosztach systemowych transformacji energetycznej, więc warto kibicować analitykom tej organizacji. Natomiast podsumowując, te i inne rozwiązania na rzecz ochrony energetyki nie mogą czekać. Będę z zainteresowaniem wypatrywał konkretnych rozwiązań legislacyjnych, które zostały zapowiedziane na wrzesień i wtedy także o nich Państwu opowiem. Co Państwo sądzą o tych pomysłach i czy to wystarczy, by odstraszyć wroga albo minimalizować straty w razie kolejnego ataku? Zapraszam do dyskusji, która jest tym bardziej potrzebna w tych mrocznych czasach. To wszystko w materiale przygotowanym w tym tygodniu. Licznik pokazuje już 16 000 subów, więc idziemy po 17, a przy tym zaznaczę, że przebiliśmy też 250 000 odsłon miesięcznie. Dziękuję za zaufanie w imieniu swoim i ludzi, którzy pomagają tworzyć ten podcast. Następny Energy Week za tydzień, a już od poniedziałku Energy Drink. Do zobaczenia, do usłyszenia.